Dzisiaj, tak dla odmiany, jesteśmy na wyspie Mal, destylarni Tobermory. Destylarnia ta produkuje dwa rodzaje whisky. Beztorfową, pod nazwą Tobermory i torfową, pod nazwą Legic. Dzisiaj podstawa, że tak powiem, torfowego korężu ze mną jest to Legic 10. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy na wyspie Mal, w destylarni Tobermory. Ze mną torfowe Tobermory, czyli Legic 10. Myślę, że jest to bardzo znana i lubiana whisky, o której często wspominaliście mi w komentarzach. Ta whisky gości na moim kanale dzisiaj pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni i na pewno nie jest to jedyna whisky z tej destylarni, którą tutaj będę recenzował. Co mogę powiedzieć o samej whisky? Whisky ta jest zabutelkowana w mocy 46,3% alkoholu, bez filtracji na zimno i bez barwników. Jest to whisky torfowa, około 30-40 ppm. Jeśli chodzi o wetting, jest to ex-bourbon. Jeśli chodzi o cenę, u mnie kosztuje ta whisky pomiędzy 37 a 45 euro. Z tego, co znalazłem na internecie, w Polsce można ją kupić od 240 zł. Dobrze, przejdźmy teraz do strony praktycznej. Pozwoliłem sobie wcześniej nalać tej whisky do kieliszka. Sprawdźmy, jak jest na nosie. No i jest pięknie. Jest intensywnie. Lubię, jak jest intensywnie. I to jeszcze na pierwszym niuchu. Jest bardzo torfowa, 30-40 ppm, ale to wystarcza. Bardzo fajny dymek. Jest tak słodko, ogniskowo, ale jest i owocowo. Są takie morskie klimaty. Jest i słono. Ale jest i sporo dębu, muszę powiedzieć. Jest taka ziemista, ale jest i dąb. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie jest to taki dąb, który mi przeszkadza, taki, który gryzie po nosie. Taki, który jest, że tak powiem, pikantny i ostry. Nie. Jest to bardzo przyjemne drzewo. No teraz troszeczkę poczułem i alkohol. Ta whisky ma 46%. No nie mogę w tej chwili powiedzieć, że ten alkohol jest super ukryty, bo właśnie go teraz dostałem na nos. No i jak widzicie, troszkę napłynęły mi łzy do oczu. Teraz bardzo fajnie. No powiem Wam, tu są te owoce, ale one są bardzo ciężkie i ciężko mi w tej chwili coś powiedzieć, jakie to są owoce. Powiedziałbym raczej, że jasne owoce, ale ta whisky jest bardzo oleista, nawet idzie w takim kierunku lekko mineralnej i jest tu taki funk. Taka ziemistość. Ten torf jest jednocześnie morski, ale bardzo ziemisty. Do tego ten dąb i te owoce. I te owoce robią takie wrażenie ciężkich. No okej, określenie ciężkich nie jest takie może najlepsze, ale nie są to takie jakieś takie zielone czy takie żółte, świeże owoce, lekkie owoce. Raczej idzie to już tak dla mnie trochę w kierunku, nie wiem, figi, daktyla, no w tą stronę. No troszeczkę bym powiedział w kierunku takich czerwonych owoców. No nie mam tu może aż tak czerwono-owocowych klimatów, to jest ex-bourbon, nie o tym mówię, ale jednak ten dąb, ten torf i ten funk z tymi owocami robi jak dla mnie takie wrażenie. No i jest sporo dębu, muszę powiedzieć, że jest sporo dębu. Są takie momenty, że ona jest taka oleista, taka ciężka i taka wytrawna i idzie troszeczkę tak w stronę bardziej warzyw niż owoców. A są takie momenty jak teraz właśnie, że jest trochę więcej świeżości, takiej słodyczy i owocowości. No idzie też ten zapach tak trochę w stronę przypraw, takich kuchennych przypraw. Powiedziałbym, że czuję tutaj trochę tymianku. Może nie mocno, ale jednak. No bardzo ciekawa whisky. Jest to ex-bourbon i chciałoby się powiedzieć torfowy ex-bourbon. Ok, będzie tak jednoliniowo, konkretnie,
ale tu jest coś więcej. Ona ma taką głębię, albo jakąś taką szerokość, ma jakiś taki inny wymiar. Mam wrażenie, jakby tu było coś więcej niż tylko ex-bourbon. No bardzo ciekawa, bardzo interesująca whisky. No jest tutaj ten funk, może nie tak intensywny, nie tak mocny jak w Campbelltown, ale bardzo ciekawy. No i ta morskość. No ale ta morskość, ona jest jakoś tak bardzo powiązana jak dla mnie właśnie tak z ziołami, może nie z ziołami, tak z przyprawami, z owocami razem. Do tego ta sól, no i ognisko. No bardzo fajne kombi, bardzo ciekawe kombi. No dobra, tak się nad nią znęcam na nosie. Sprawdźmy, jak jest na języku. Jest fajnie. Jest fajnie. Mamy ten torf, mamy to ognisko. Mam jakąś taką konfiturę. Teraz jednak powiem morele brzoskwinie. Dobra, na nosie szło to raczej w takim kierunku ciężkich, lekko bym powiedział w kierunku czerwonych owoców. Nawet wspomniałem daktyle i figi. Na języku tak nie jest. Jednak bardziej bym powiedział brzoskwinia, morela. Jest trochę tych suszonych owoców, ale wersja light. Nie jest zbyt słodko. Jest ciekawie, jest morsko, jest słono. Ale jest sporo dębu. Fajna ziemistość, świetna ziemistość. Plus ten funk, to mi się bardzo podoba. Jednak sporo dębu. Jest imbir i troszkę pieprzu. Ten dąb, jak dla mnie, jeszcze na fajnym poziomie, ale jest go sporo. Bardzo odpowiada mi tutaj ta ziemistość, ta morskość, ten funk, ale on jakby nadaje na tym samym poziomie, na tych samych falach, co ten dąb. I troszkę ten dąb miesza mi się z tym. Nie jest to złe, ale nie, żeby mnie powaliło. Teraz świetnie. No i to lubię teraz, te wąchanie po tym pierwszym łyku. Bardzo morskie klimaty. Taka bryza morska, sól. Świetnie, trawy. Nawet trochę takiej słomy tutaj mam, jakiegoś siana, takich suchych traw. Taka jesień nad morzem. Plus ognisko. Może jakieś takie suche liście. Takie żółte, suche liście. Nie wiem, czemu powiedziałem żółte, ale tak akurat przyszło mi do głowy. No i owoce. Na nosie w tej chwili powiedział naprawdę suszone owoce. Naprawdę suszone owoce. Nie ma takiej świeżości, chociaż nie chcę powiedzieć, że na języku miałem świeżość, ale na ile jakąś morelę brzoskwinię odczuwałem na języku, tu jednak taki susz owocowy. No bardzo ciekawie. No dobra, sprawdźmy drugi raz, jak będzie na języku. Teraz lepiej, bardziej mi się podoba. Jest bardziej słodko, troszkę kwaśno. Mamy te przyprawy, fajnie, troszkę pieprz teraz i ten dąb, i teraz jakoś mi to odpowiada. Teraz fajnie tu poszło. Ten dąb teraz, że tak powiem, nie rozmył mi się razem z tą morskością, ziemistością. Teraz wyraźnie czuję ten dąb, jest to przyjemne. Teraz bardzo fajnie, owoce na języku, jest słodko, no może przesadzam. Aż tak słodko też nie jest, ale odczuwam słodycz. Leciutko bym powiedział, że cytrusy, ale nie za bardzo. Raczej słodko, jakaś taka konfitura light, nie za dużo cukru i imbir. Ale fajnej ilości imbir. I rozgrzewa, fajnie rozgrzewa. Plus ten torf, morskość i ognisko. Bardzo fajnie. Tak z głowy, ale z głowy, nie będę tego porównania w tej chwili robił. Tak troszeczkę w stronę Mikultor 5 oryginal. Na języku, na nosie absolutnie nie. No mam wrażenie takie, no nie chcę teraz przesadzać, ale
Ta whisky jest, no nie chcę powiedzieć diametralnie, albo że bardzo się różni, ale jednak jest nieco inna na nosie niż potem na języku. Na nosie odpowiada mi bardzo, na języku podoba mi się. Jest bardzo dobra. To bardzo dobry standard. Ale na nosie podoba mi się bardziej. No dobrze. Co by tu zrobić? Po prostu porównać ją z innymi dziesiątkami, torfowymi dziesiątkami i zobaczymy, jak się zachowa, jak ją odbiorę. Zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem po krótkiej przerwie z takim oto zestawieniem, bardzo ciekawym, interesującym. Postaram się wyjaśnić dlaczego. Po pierwsze, wszystkie whisky są torfowe, wszystkie są z wysp i 3 z nich są 10-letnie. Tu mamy oczywiście NASA, jeśli chodzi o Torabake, Sound of Slate, ale dlaczego nie? Jak dla mnie, Torabake, Sound of Slate jest lepszym przedstawicielem wyspy Skye niż Taliska 10. Zaraz sprawdzimy, mogę się mylić. Jeśli chodzi o tego Legica 10, użyję tą whisky jeszcze w blind testingu. Tak, że Legic 10 będzie miał jeszcze okazję wykazać się w blind testingu z innymi wypustami. Ale nie z tymi. Dlatego wykorzystam ten moment i zobaczę, jak sprawdzi się Legic właśnie w takim zestawieniu. Dobrze, no to zaczynamy. W mojej lewej ręce Legic 10, ale pójdę jednak najpierw trochę w tą stronę i wezmę mniej torfową whisky, czyli Taliskera 10. I wiecie co? On fajnie pachnie. Fajnie, słodowo, morsko. Mam sól. Mam trawy. Mam torf. Oczywiście mam też i karmel i wanilię. I coś owoców. Legic. O, ale fajnie. To jest tak. Legic bardziej waniliowy, dużo więcej wanilii. Teraz tak bardzo kremowo się zrobiło. Taki pudding waniliowy, ale jest świeższy, jest bardziej ostro na nosie. No teraz tutaj też poczułem alkohol. Mamy również 46%, ale troszeczkę jakby na innej płaszczyźnie. Legic robi wrażenie teraz takiego lżejszego. No oczywiście jak teraz się wącham, to czuję, że jest taki oleisty, że tam jest ta substancja, ale że tak powiem tak powierzchownie, na pierwsze przyłożenie do nosa jest bardzo słodko, waniliowo. Kurczę, tu jest naprawdę dużo dębu. Taliska teraz bardziej karmel, bardziej stonowany i bardzo słodowy i morski. Robi wrażenie takiej spokojniejszej whisky. Ta znowu robi wrażenie naprawdę takiej lżejszej whisky, świeżej, lżejszej whisky, ale bardzo fajnie torf, bardzo fajnie ognisko i jak za mocno się zaciągnę powietrzem, to dostanę tym dębem naprawdę po nozdrzach. No powiem tak, obie są nieco za ostre na nosie i nie wiem, czy taki mam dzień. Tutaj mamy 46%, tu mamy 46%, tu mamy 10 lat, tu mamy 10 lat i nie wiedzieć czemu, teraz lepiej, ale przed chwilą jak się wąchałem, jednak odczuwałem ten alkohol i ostrość na nosie. No tu też w tej chwili nie. No nie wiem, czy to teraz, no nie wiem, czy to akurat był taki moment. No powiem tak, Taliska, no nie ma się do czego wstydzić. Troszeczkę inne klimaty, ale nie mogę powiedzieć, że to jest gorsza whisky, absolutnie nie. Dobra, nie wiem co teraz zrobić. Dobra, no niech będzie.
Prawa ręka, Legic 10, lewa ręka, Artback 10. Kurczę, tu jest zielono. Tu jest ziołowo. Cytrusowo, bardzo cytrusowo. Cytrusy, zioła, ognisko. To jest śmieszne teraz, bo teraz Artback 10 wydaje się być lżejszym i, że tak powiem, bardziej świeżym. Teraz mam taką sytuację, jaką przed chwilą miałem, kiedy miałem Taliskera w prawej ręce, a Legica 10 w lewej ręce. Po prostu, że tak powiem, dokładnie to samo, tylko zmieniłem kieliszki. Teraz Legic 10 robi wrażenie tak, jak miał więcej substancji, był bardziej oleisty. Artback 10, bardzo dużo torfu, świetne ognisko. Dla mnie nie tyle popiół, co takie ziemniaki z ogniska, ta przypalona skórka. Pięknie to pachnie. I bardzo dużo ziół. Jest taka zielona, takie zielone trawy tutaj mam. Bardzo dużo morskości, ale nie mogę powiedzieć, że jest słodsza na nosie niż Legic. Chociaż Legic teraz też nie jest słodki. W tej konfrontacji jest bardziej ziemisty. No teraz powiem tak. Taki funk, klimaty stajni, stajnia i słoma i owoce, ale jabłko. Teraz wyraźnie czuję jabłko. I to nie takie, nie zielone jabłko, absolutnie nie, ale takie żółte, twarde jabłko. Nie takie jabłko, które jest miękkie, jest przejrzałe, ale takie dojrzałe, ale jeszcze twarde, żółte jabłko. I takie same brzoskwinie. No teraz wyraźnie funk. Jest tak oleisto i brudno. No bardzo ciekawie teraz. O jacie, tutaj super ognisko. Taki naprawdę gdzieś z daleka dochodzi do mnie taki świeży dym z ogniska. Ktoś tam piecze kartofle w tym ognisku. Przepraszam, ziemniaki. No i jest morska i ziołowa, cytrusowa. Ale robi wrażenie takiej rozwodnionej na nosie. Taka jest świeża, jest rzeźka, ale dużo lżejsza. Taka naprawdę, o ile tu mam wrażenie, że ta whisky jest oleista, to tu absolutnie tego wrażenia nie mam. Dobrze, w mojej lewej ręce Legic, a do prawej ręki wezmę teraz Torabek Sound of Slate. Jest to nas, bardzo torfowy nas. Tu mam teraz klimaty, ja cię golę. Bardzo morsko, waniliowo, ale tu jest warzywnie. W tym momencie jest warzywnie. Jakiś taki fenku i seler. Teraz przechodzi mi to w owoce, bardzo fajnie, cytrusy, coś wanilii, bardzo dużo morskości, bardzo fajny torf, ale jest tu coś warzywności w tym momencie. Jest i słono. No powiem tak, Sound of Slate, nie pierwszy raz mam go w kieliszku, ale pierwszy raz, żebym czuł tą warzywność. To, co jeszcze tutaj czuję, to czuję, że to jest młoda whisky. Że ta whisky jest młodsza niż te dziesiątki. I mam prawo też to czuć, że tak powiem, przy Torabek, bo to jest młoda destylarnia i to jest nas, który być może ma 4-5 lat. No to Legic jest teraz bardziej stonowany, brzoskwinie, te żółte jabłko, no teraz trochę miodu, morskość, ale torf mi się stracił. Nie mam już tej ogniskowości i tej ziemistości. O jacie, tu jest torfu. Ta jest jednak bardziej torfowa, no i po ppm-ach nawet jak popatrzymy, to jest bardziej torfowa i to jest młody destylat. Ta whisky ma 10 lat, więc już przez sam wiek tego torfu tu jest mniej,
a ta jednak jest młoda i bardziej torfowa i bardzo wyraźnie tutaj to czuję. Nie wiem, tak skonfrontuję teraz ze sobą Sky. No to powiem tak, że na nosie tu jednak jest owocowo, jest słodowo i mam wrażenie, że tu jest troszeczkę więcej w taliskerze. Tu jednak mam ten ex-bourbon, mam teraz bardzo cytrusowo, takie świeże owoce, takie powiedziałbym bardziej zielone owoce. No teraz bym powiedział nawet takie jasne winogrona, dużo wanilii, no takie klimaty teraz ex-bourbonowe, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo torfu i morskości. Jak to się ma do Ardbega 10? No, Ardbeg 10 też, ten torf mi się teraz stracił, ognisko mi się zgubiło. Zrobił się teraz bardziej słodki, bardziej owocowy. Ale dalej taki rzeźki, nie wiem jak to powiedzieć, rozwodniony na nosie. Nie ma takiej substancji, nie ma takiej olejstości. To tutaj mam tej olejstości więcej. No nie wiem jak to kosztować, w jakiej kolejności. No dobra, Legic 10 skosztuję chociaż troszeczkę, żeby sobie przypomnieć jak smakuje i przejdę do tej 10, to będzie najprostsze. Bardzo owocowo teraz. Taka konfitura, naprawdę, morele, mirabelki, brzoskwinie. Bardzo fajnie. Nie ma tak dużo dębu jak wcześniej. Może dlatego, że wziąłem trochę mniejszego łyka, ale bardziej owocowo. No teraz troszeczkę tej ziemistości, tego funku, ale tak minimalnie. Dobra. Taliska 10. Chili catch. Wyraźnie taliska. Mam pieprz. Początek, pierwsze 2 sekundy fajnie. Bardzo słodowo, karmelowo, morsko. Ale zaczyna się robić w tej chwili płasko. Tak troszeczkę nieładnie płasko. O ile tutaj czułem substancję, to tu jest nieco gorzej. Pomimo tego, że obie mam 10 lat i 46%, sam początek, ten chili catch, ten pieprz, morskość, fajnie owocowo, fajnie to poszło i nagle jakby się zdarzył jakiś cud i ta whisky w buzi zamieniła mi się w wodę. Dobra, trochę przesadzam, ale jakoś bardzo szybko to zniknęło. Nie mogę powiedzieć, że źle, ale na pewno nie tak fajnie jak Legic. O ile na nosie no nie, no powiem tak, teraz na nosie wyraźnie Legic podchodzi mi bardziej niż taliska. I na języku Legic podchodzi mi bardziej niż taliska. Dobra, zostawmy to tak po prostu. Przepukam sobie usta. Dobra, Legic kontra Ardbeg 10. No muszę trochę skosztować. Dobra, zaczyna się powoli pojawiać goryczka. Mam ten smak gorzkiej czekolady, tak 80. Ale wezmę to pod uwagę, że to jest kolejny już łyk i to kolejny whisky. Dobrze, Ardbeg 10. Co to było? No podobna historia jak tutaj. Świetnie, na początku świetnie. Zaczął mi się rozchodzić po całych ustach i zanim go przełknąłem, już czułem to ognisko.
Już czułem te pieczone ziemniaki, jakieś takie spalone drzewo, popiół. Świetnie po prostu. I przełykam. Mam torf, mam morskość. 2-3 sekundy. I nie ma. No przesadzam z tym, że nie ma, nie? Bo cały czas coś tu czuję. Ale powiem tak, raczej w tej chwili czuję dąb i pieprz. Po prostu dąb i przyprawy. I nie jest to zbyt przyjemne. Oczywiście, możemy teraz zwalić to na poczet tego, że jest to kolejna tam whisky, którą kosztuje. Być może i tak jest. Ale nie mogę powiedzieć, że Ardbeg 10 jest lepszy niż Legic 10. No świetnie, teraz na nosie jest pięknie, no. Co to za klimaty są? No świetne, te Ardbegowe klimaty, ja to uwielbiam. No ale tu też nie jest źle. Czy Legic to alternatywa dla Ardbega 10? No nie do końca, nie do końca. Jednak mamy... Było, nie było jednak różne klimaty tutaj. Tutaj jednak mimo wszystko tak ten funk, ta ziemistość, ta morskość powiązana tak jak dla mnie z ziemistością, takim brudem, świetna, taka ciężka. Bardzo fajnie to robi. Tutaj jednak ognisko, takie coś świeżego, cytrusowego, morskiego. Co mnie rozczarowało teraz, to, że po takim boom 2-sekundowym, płasko, troszkę cytrusowo, troszkę owocowo i dużo pieprzu. No, nie robi to fajnego wrażenia w tej chwili. Po tych wszystkich whisky, które skosztowałem, nie robi to fajnego wrażenia. Dobra, przepukam usta i przejdę do czwartego pojedynku. W mojej lewej ręce Legic 10, w mojej prawej ręce NAS Torabeg Sound of Slate. Nie pozbędę się tej warzywności teraz już. No ale fajnie, świeży, owocowy, dużo wanilii, dużo torfu, dużo morskości. No ale ta morskość, teraz w końcu poszła w stronę trawy, w stronę siana. Troszkę zaczynam się tracić te warzywa. Ale to są takie typowe morskie klimaty z wyspy Skye dla mnie. Właśnie tak powinien smakować i pachnieć Talisker. No dobra, zostawmy ten temat na boku. Legic 10. Tu jest więcej dębu. Ta jest młoda i czuć tę młodość alkoholu i bije tym alkoholem czasami po nosie. Ma mnóstwo torfu, to też bije po nosie. Ale ta, kiedy przyłożę, bije tym dębem po nosie. I ona ma 10 lat i to jest ex-bourbon. Czyli musiałby to być amerykański dąb. No mam takie wrażenie jednak, jakby tutaj coś było świeżego dębu. Dobrze, Legic 10. No, Torabeg będzie miał teraz już pod górkę. Kosztuje go jako czwartą whisky. No to sprawdźmy. Tu się dzieje, tu się dzieje. Bardzo dużo torfu, bardzo dużo morskości, jest bardzo świeża, jest i młoda. I czuję to. I czuję to, że jest młoda, ale nie jest tak młoda, żeby mi to przeszkadzało. Nie mam absolutnie tej metaliczności, ale jest sporo przypraw, sporo imbiru. I teraz, po tych wszystkich próbach, to się spodęgowało. No mam pieprz, nie tak dużo tego pieprzu, jak miałem w Ardbegu 10. Mam dąb, nie tak dużo, jak miałem w Legic na początku. Teraz bardzo fajnie słono-morsko, no teraz bardzo przyjemnie. Waniliowo, takie ex-bourbonowe klimaty. Karmel, wanilia, morskość, torf.
ale robi wrażenie najmocniejszy z nich wszystkich. Przez tą swoją młodość jest taka rozbrykana. Jakbym w ciemno je skosztował, powiedziałbym, że tu mam 50+, jeśli chodzi o procenty. Robi wrażenie naprawdę najmocniejszej whisky tutaj w tym zestawieniu. Zrobię jeszcze jednego łyka Torabek. Powiem tak, jest fajnie, jest bardzo waniliowo teraz, jest lekko owocowo, nie za bardzo, jest też chili catch, taki, który znam z taliskerów, tu z przodu, wyraźnie, mam pieprz, ale pije się fajnie, jest mocna, ale pije się fajnie. Niemniej Torabek ma trochę pecha, że pije go jako czwartego. No dobrze, chciałbym jakoś podsumować teraz to porównanie. No po pierwsze, Talisker chyba wypadł tutaj najsłabiej. Na nosie to jest ciekawa whisky, to jest fajna whisky i podoba mi się. Nawet w tej chwili podoba mi się, naprawdę podoba mi się. Jednak to, co w sumie potem daje na języku, no troszeczkę odbiega od tego, czego bym oczekiwał. Tym bardziej w tym zestawieniu. Czy to jest dobra, czy zła whisky? Pozostawmy ten temat. Myślę, że też wyraziłem swoje zdanie, kiedy robiłem blind tasting White Blue, co myślę o 10. Ale zostawmy to. Jeśli chodzi o Torabek, myślę, że nie było dobrze, że to była whisky, którą kosztowałem jako czwartą. Niemniej nie mogę powiedzieć, że wypadła gorzej niż Ardbeg. Na pewno inaczej niż Ardbeg. O ile Ardbeg naprawdę świetnie, to ognisko, te klimaty naprawdę morskie, nie wiem, uwielbiam to. Ale potem na języku po tych 2 sekundach tak troszkę za słabo i za dużo pieprzu. Tu oczywiście możemy powiedzieć jako minus, że jest tam młodość alkoholu i dużo torfowości. Jakoś wyskoczyła mi na nosie ta warzywność, która potem jednak zniknęła. A sprawdzę teraz. No nie mam jej w tej chwili. Teraz mam naprawdę taki ex-bourbon, torfowy ex-bourbon, wanilia, nawet budyń waniliowy w tej chwili, bardzo morska, bardzo słona, pięknie. Ale co chcę powiedzieć? Ta whisky ma więcej substancji niż Ardbeg 10. Nie mogę powiedzieć, że Torabek jest lepszy niż Ardbeg 10. Czy Ardbeg jest lepszy niż Torabek? Chociaż to nie jest temat dzisiejszej recenzji, ale żeby jakoś uciąć ten temat, nie wiem, może kiedyś zrobię takie porównanie tylko tych 2 whisky, choćby nawet dla samego siebie, bo powiem szczerze, że ten Torabek według mnie się obronił. Nie zaoferował tak dużo może na języku, bo to jest ex-bourbon, to jest torfowy ex-bourbon i on jest taki trochę liniowy, bardzo mocny, intensywny w tym, co daje. I mi się to podoba. I to szanuję. Jest bardzo morski, jest słony, jest owocowy, no powiedzmy tak, nie tak owocowy jak na przykład Legic, ale trochę tych owoców tutaj mamy, cytrusów mamy, może nie tyle cytrusów znowu co Ardbeg, ale bardzo mi się to podoba. Tutaj w tym zestawieniu, kiedy ją kosztowałem jako czwartą, no miała niestety, że tak powiem, już ten handicap, jednak ten dąb i przyprawowość na języku bardziej się objawiła. Przypuszczam, że gdybym skosztował jako pierwszą, tego by nie było. Niemniej ta whisky ma substancję. Naprawdę, ma fajną substancję i nawet jak ją wypiłem, cały czas coś się działo i działo się więcej, kiedy wypiłem tą whisky, niż tutaj i nawet niż tutaj. Dlatego powiem, że ta jest najsłabsza w tym zestawieniu, a po prostu te są ex aequo. Dobra? Po prostu politycznie poprawnie, żeby nie wchodzić w ten temat, ponieważ to nie jest temat dzisiejszego filmu, ale powiedzmy ex aequo. Jeśli chodzi znowu o samego głównego bohatera, to dobra, to podsumujmy. Po prostu po pierwsze, jest to świetna, morska, torfowa whisky, taka jak dla mnie inna.
inna niż Islay, taka, nie chcę powiedzieć alternatywa do Islay. Bo dla mnie, ja uwielbiam Islay i ja nie wiem, czy umiałbym się obejść bez Islay. Jak na razie upłynęło dużo lat i nie umiem się obejść bez Islay. Nie wiem, może przyjdzie kiedyś taki czas, że powiem, że jednak whisky z Islay mi więcej nie podchodzą i je odstawię na bok. Jak na razie nie, ale dla mnie nie tyle to jest fajna alternatywa, co to jest taka fajna morskość, fajna taka torfowość poza Islą, która mi bardzo odpowiada. Jest to bardzo świetny wypust, naprawdę podchodzi mi i na nosie, i na języku. Ma według mnie troszeczkę tych mankamentów, tak na takie powiedzmy teraz narzekanie na wysokim poziomie, bo troszeczkę tego dębu na języku jest mi za dużo. I nie wiem, skąd on się bierze. To jest ex-bourbon 10-letni. Jak na ex-bourbon 10-letni troszeczkę tego dębu mi jest za dużo. Nie wiem, co tu przeoczyłem, albo nie wiem, czy taki mam dzisiaj dzień, ale to nie jest whisky, którą pierwszy raz piję, więc wiem, co mówię. Jeśli chodzi o smak i zapach, na początku jest fajny. Ta whisky zyskuje z czasem. I nie tyle z czasem, że odstoi pół roku, nie o to mi chodzi. Właśnie przez takie porównania ona zyskuje. Nie wiem czemu, po prostu porównując ją z tą czy z tą whisky, mam wrażenie, że dostaje jakichś nowych wymiarów, jakiejś takiej głębi i szerokości. I to mi się bardzo podoba. Są takie momenty, kiedy czuję coś więcej niż ex-bourbon. I nie wiem, czy tam coś więcej jest niż ex-bourbon. I nie wiem, czy ona jest tak dobrze zrobiona i tak świetny jest ten destylat, że ma taką zarąbistą głębię i to mi się bardzo podoba. Gdybym tą whisky wypił tylko solo, nawet w tej recenzji, powiedziałbym, że fajna, torfowa whisky. Ale to porównanie pokazało mi, że ta whisky zyskuje na plus przy porównaniach. Jak gdyby odkrywa inne warstwy, że tam jest coś więcej niż tylko ex-bourbon. To znaczy nie, że tam jest coś więcej w wettingu, nie o to mi biega, ale ten destylat ma coś do zaoferowania. Ten torf, ta morskość jest po prostu świetna. Jeśli chodzi znowu o cenę, 37-45 euro i zostanę przy tym. Ja wiem, że to się nijak przekłada na złotówki i na to, ile ta whisky kosztuje w Polsce, ale chcę się odnieść do tego, ile ta whisky kosztuje tutaj u mnie. I 37-45 euro to nie jest mało na standard. Bo kosztuje tyle samo co Ardbeg 10, ok. Ale na przykład kosztuje więcej niż Laphroaig 10. Ok. No tego porównania akurat nie zrobiłem. To też by było ciekawe. Ale na przykład kosztuje nawet więcej niż Laphroaig Quarter Cask. To nie jest droga whisky, nie chcę powiedzieć, że to jest droga whisky. Ale jak na 10-letni standard kosztuje ok. Są momenty, kiedy naprawdę kosztuje powyżej 45 euro i powiem wam szczerze, no nie wiem, czym chciał wydawać 45 euro za Legica 10. Myślę, że za 45 euro mogę kupić whisky, nawet i torfowe, które bardziej mi podejdą. Tak przynajmniej myślę. Ale pominąwszy sprawę ceny, patrząc tylko na standard, 10-letni standard jest to świetny standard. Jest naprawdę świetny standard. No nie jest to ostatni Legic, który będę tutaj recenzował na kanale, ale jest to pierwszy Legic, którego recenzuję. No i muszę powiedzieć, polecam. Polecam. Myślę, że to jest whisky, którą naprawdę warto skosztować. Myślę, że to jest whisky, której warto dać czas, ale nie w tym sensie, żeby odstała pół roku, że za pół roku będzie lepsza. Myślę, że to jest whisky, którą warto porównywać z innymi, aby odkryć jej głębię. I z jednej strony jest to tylko 10-latka. Z drugiej strony bardzo fajna 10-latka. 10-latka po prostu z głębią. Jak dla mnie naprawdę świetna whisky, polecam z czystym sumieniem. Jeśli nie miałeś jeszcze możliwości kosztowania tej whisky, a lubisz morskie torfowe whisky, to kup, a nie będziesz zawiedziony. Co mogę jeszcze powiedzieć? O ile się nie mylę, Legic wypuszcza oryginalne miniaturki. Można kupić 50 ml, nie wiem czy 200, ale 50 na pewno, w niskiej cenie. Są nawet takie zestawy chyba z Deanston, Buna i z Legic, bo w sumie należą do jednego koncernu. Można kupić sobie taki zestaw, gdzie możemy Legica skosztować. I w tym momencie możesz sobie kupić naprawdę za mniejsze pieniądze 50 ml po prostu tej whisky i skosztować, czy Ci pasuje. Ale jeśli lubisz morskie torfowe whisky, jeśli odpowiadają Ci powiedzmy te klimaty, no nie wiem, tutaj bardziej ognisko, nie? I taka cytrusowość, ale jeśli odpowiadają Ci te klimaty, to jest whisky dla Ciebie. I myślę, że nie będziesz zawiedziony. Także teraz jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak ten Legic poradzi sobie w blind testingu, który planuję robić, dlatego,
że jeśli sobie naleję czasami wieczorem samego Ledzika 10 i po prostu go popijam, to mówię: o, fajny Ledzik 10. Ciekawa, fajna whisky morska, torfowa, ok, oleista, trochę funku. Ale tutaj, w tych porównaniach, pokazała coś więcej. Więc jestem ciekawy, jeśli będę robił blind testing, jak ona wypadnie w tym blind testingu i to, czego się już boję się, że to jest whisky, której w pierwszej kolejności nie odgadnę. Dlatego, że wąchając inne whisky, ona pokazuje jak gdyby inne warstwy, pokazuje zupełnie inne oblicze. I myślę, że to może być bardzo niebezpieczna whisky w blind testingu. No, już jestem ciekawy, jak ona wypadnie. No dobra, nie będę przedłużał. I takie krótkie pytanie do Was. Co Wy myślicie o Ledzik 10? Jak Wam podchodzi ta whisky? Jakie są Wasze wrażenia? Co Wy o niej sądzicie? Proszę, napiszcie mi w komentarzach. Dobrze, będę już kończył. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za Wasze wszelkie wsparcie, za to, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy. Dziękuję również za to, że oglądacie moje shorty. Dziękuję za wszelkie lajki, czy pod shortami, czy pod tym filmem. Dziękuję za Wasze wszelkie komentarze, za to, że jesteście, że mnie oglądacie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!